Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie ustawowym po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 16 września 2024 roku sprawy z powództwa Bartosza Staszewskiego przeciwko Telewizji Polskiej, spółki akcyjnej w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ochronę dóbr osobistych w punkcie pierwszym nakazuje stronie pozwanej Telewizji Polskiej, spółka akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie, publikację przeprosin o treści. Otwieramy cudzysłów. Telewizja Polska S.A. w likwidacji przeprasza pana Bartosza Staszewskiego za publikację na jego temat w audycjach programów Wiadomości w dniu 16 września 2020 roku, 22 września 2020 roku, 28 września 2020 roku, 30 września 2020 roku, 7 marca 2021 roku, 10 marca 2021 roku, 12 maja 2021 roku, programu Panorama w dniu 24 września 2020 roku, 28 września 2020 roku, 7 marca 2021 roku, programu Jedziemy w dniu 22 września 2020 roku oraz programu Minęła 20 w dniu 23 września 2020 roku. Publikacje te w sposób manipulacyjny i nieuprawniony pokazywały projekt strefy pana Bartosza Staszewskiego i przepisywały mu działania na szkodę Polski oraz intencjonalnie wprowadzanie w błąd. Takie twierdzenia nie były uprawnione, a projekt strefy miał na celu sprzeciw wobec dyskryminacji osób ze społeczności LGBT przez samorządy przyjmujące stanowisko przeciwko tzw. ideologii LGBT. Poprzez emisję trzykrotnie w różnych dniach, bezpośrednio przed rozpoczęciem emisji czołówki otwierającej główne wydanie programu informacyjnego 19:30, emitowanego o godzinie 19:30 do 20:00, zarówno w programie pierwszym TVP1, jak i TVP Info emitowanego przez pozwanego. B. Poprzez emisję trzykrotnie w różnych dniach, bezpośrednio przed rozpoczęciem emisji czołówki otwierającej główne wydanie programu informacyjnego Panorama, emitowanego o godzinie 18:00 do 18:20, zarówno w programie drugim, to jest TVP2, jak i TVP Info emitowanego przez pozwanego. C. Czas trwania każdej emisji przeprosin ma wynosić minimum 50 sekund. Każde przeprosiny mają zostać wyemitowane w całości, bez żadnej ingerencji w ich zawartość, w postaci planszy z tekstem przeprosin, napisanym czcionką Times New Roman. Zasądza od pozwanej Telewizji Polskiej, spółki akcyjnej w likwidacji z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda Bartosza Staszewskiego kwotą 40 000 złotych tytułem zadośćuczynienia. Pan powód został nie tylko zniesławiony, ale w ocenie tutejszego sądu również znieważony. Sąd w ogóle również nie znajduje podstaw do tego, żeby przyjąć, że działania strony pozwanej mogły w jakikolwiek sposób być działaniami w ochronie dobra bądź interesu społecznego. Sąd pójdzie krok dalej, uważa, że te działania były sprzeczne z tym interesem publicznym. W tym konkretnym wypadku strona pozwana, czyli właśnie ten największy publikator, wykorzystała całość swoich znaczących możliwości infrastrukturalnych, organizacyjnych, ażeby zaatakować jednego człowieka. Jeden człowiek versus cała ta machina medialna. Pana powoda przedstawiono jako niemalże wroga publicznego numer 1 Rzeczpospolitej Polskiej. Pan powód stał się, w dużym cudzysłowie mówiąc, bohaterem 140 obszernych wypowiedzi ze strony, tak jak powiedziałem, największego przedstawiciela, największego gracza medialnego na naszym rynku, w naszym państwie. Biorąc pod uwagę częstotliwość, liczebność, ładunek informacyjny, mnogość narzędzi medialnych, które wykorzystano przeciwko panu powodowi, sąd może zaryzykować stwierdzenie, że sąd poszukiwał, przygotowując się do tych ustępów rozstrzygnięcia, jakiegoś takiego słowa, jednego słowa, które można byłoby to skwitować. I chyba idealnym, ale wciąż dyplomatycznym słowem będzie po prostu nagonka, masowy atak. 140 materiałów prasowych zaryzykuje stwierdzenie, że tak częstym bohaterem, tak częstymi bohaterami materiałów prasowych są pewnie najważniejsze osoby w państwie. Prezydent, premier. Nagle pan powód znalazł się w tym gremium i stał się tak częstym, w cudzysłowie wciąż powtarzam, bohaterem wypowiedzi ze strony telewizji publicznej. Pan powód stał się celem ataków nie tylko telewizji publicznej, ale szerokiego gremium osób. Te wiadomości, które były wysyłane do pana powoda, sąd ocenia je w sposób jednoznaczny i skrajnie negatywnie i ma świadomość, że to poczucie zagrożenia, o którym pan powód w toku przesłuchania mówi, było jak najbardziej uzasadnione, uprawnione. Byłbym zdziwiony, gdyby tego poczucia zagrożenia u pana powoda nie było.
mając na względzie chociażby inne zdarzenia, które przy podobnych sytuacjach miały miejsce, zamachach na dobra osobiste, ale również zdrowie i życie osób w podobnych sytuacjach. Sąd ma świadomość, że to zagrożenie było i odnotowuje ten fakt. Przedstawiono, że pan powód atakuje Rzeczpospolitą Polską, atakuje dobre samorządy, które nie dopuszczały się żadnych negatywnych działań. Natomiast sytuacja była taka, że podejmowane były pewne niekorzystne dla ogółu społecznego, a patologiczne nawet wręcz decyzje. Zresztą te decyzje były poddawane kontroli sądowej z kretesem. Chyba niemalże każda, jeżeli nie wszystkie, zostały uchylane bądź zmieniane przez orzeczenia sądów administracyjnych. W związku z powyższym to działanie pana powoda nie było widzimisię, tylko było uzasadnionym w ocenie tutejszego sądu, uzasadnioną reakcją ze strony działacza. Zresztą te działania jako takie nie były ani obraźliwe, nie były ani agresywne, nie były wycelowane personalnie w konkretne osoby. Nie chcę tutaj stosować zbyt daleko idących skrótów myślowych, ale spokojnie można było to ocenić jako co prawda słuszny, potrzebny, ale mimo wszystko happening.